Dzisiaj tak troszeczkę inaczej, troszeczkę egzotycznie, troszeczkę letnio. Jesteśmy w Indiach, w dwóch różnych destylarniach. Po lewej stronie w destylarni Amrut na południu Indii, po prawej stronie na północy Indii w destylarni Piccadilly. Dzisiaj ze mną dwa indyjskie single malty z podstawy korężu. Sprawdźmy razem, jak smakują i która z nich jest lepsza. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, dzisiaj jesteśmy w Indiach. Dzisiaj ze mną dwie indyjskie whisky, dwa indyjskie single malty. Z lewej strony jest to Amrut Indian Single Malt, po prawej stronie jest to Indri Trini. Obie te whisky pochodzą z tego samego kraju, jednak destylarnia Amrut mieści się na południu Indii, a destylarnia Piccadilly mieści się na północy Indii. Destylarnia Amrut zaprezentowała swojego pierwszego single malta w 2004 roku. Destylarnia Piccadilly zaprezentowała swojego pierwszego single malta w 2021 roku. Możemy spokojnie powiedzieć, że obie destylarnie są młode, z czego destylarnia Piccadilly jest bardzo młoda, ponieważ produkuje swoje single malty zaledwie od 5 lat. Oczywiście whisky z tych destylarni jest leżakowana tam na miejscu i poprzez swój specyficzny klimat dojrzewa o wiele szybciej niż whisky leżakowana w Szkocji. Dobrze, przejdźmy do faktów. Co mogę powiedzieć o tych wypustach? Obie te whisky są to whisky bez deklaracji wieku. Obie whisky są zabutelkowane w mocy 46% ABV. Obie whisky mają naturalny kolor i nie są filtrowane na zimno. To, czym się te whisky różnią, poza tym, że pochodzą z dwóch różnych destylarni, to jest to kwestia beczek, jakie użyto do leżakowania. Po lewej stronie Amrut Indian Single Malt, ta whisky była leżakowana w Oak Barrels, bardzo enigmatycznie opisana maturacja, ale możemy się doczytać, że jest to amerykański dąb po bourbonie. Jeśli chodzi o whisky po prawej stronie, Indri nazywa się Trini Tree Woods, czyli sama nazwa już nam wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z 3 rodzajami beczek. Więc mamy tutaj maturację w 3 rodzajach beczek. Są to beczki po bourbonie, pierwszego napełnienia, są to beczki po francuskim winie, jak i beczki po PX-ie. Jeśli chodzi o ceny, Amrut kosztuje u mnie od 29 euro do około 40. Indri kosztuje pomiędzy 33 a 40 euro. Więc można by powiedzieć, że stoją na tej samej półce cenowej. Jeśli chodzi o ceny w Polsce, z tego co znalazłem na internecie, Amrut możemy kupić za 200 zł, a Indri znalazłem w promocji za 164 zł. No dobra, ale czas teraz na stronę praktyczną. Nalałem sobie wcześniej obu tych whisky do kieliszków. Zacznę od lewej strony, od Amrut. Sprawdźmy, jak jest na nosie. No jest bardzo fajnie. Jest fajnie świeżo, jest bardzo słodko-waniliowo, no i to jest taka owocowa bomba. Mam tutaj mnóstwo tropikalnych owoców. Mam ananasa, mam melona, mam papaję, bardzo fajna wanilia, fajny dąb, jest bardzo przyjemnie na nosie, jest słodko, jest owocowo, teraz jakieś cytrusy, nie tylko ananas, ale jakieś cytrusy, ale pachnie to bardziej w kierunku skórki z pomarańczy. Dobrze, odstawię sobie ten kieliszek i przejdę bezpośrednio teraz do Indri. Tutaj mamy oczywiście 3 rodzaje beczek. Tutaj mamy beczki po francuskim winie i PX-a. I pachnie pięknie. Jest bardzo intensywna, jeśli chodzi o owocowość, tak samo jak Amrut,
ale tutaj mam wyraźnie tego PX-a. Mam sporo czerwonych owoców. Jest i troszeczkę takiej wytrawności, takiej winności. Powiedziałbym, że na nosie bardziej przypomina mi szkocką whisky. Jeśli porównałbym to teraz bezpośrednio do Amrut. Tutaj mam więcej przypraw. Mam goździki, mam cynamon. Jest również fajnie świeżo. Bardzo przyjemne są te owoce, ale czuć i karmel, taki ciemniejszy karmel. Mam takie klimaty śliwkowe, takiej przysmażanej czy podsmażanej na patelni śliwki. Również i suszone owoce. Mam figi, mam daktyle. I taka winna wytrawność. Bardzo przyjemnie na nosie. No takie klimaty troszeczkę z sherry bomby. Co muszę przyznać, obie te whisky są bez deklaracji wieku. Obie są zabutelkowane w mocy 46%, ale świetnie na nosie. Oczywiście mam tu jakieś przyprawy, mam troszeczkę takiej świeżości, ale absolutnie nie czuję tej młodości tego alkoholu. Absolutnie ten alkohol nie bije mnie po nosie. Są bardzo, bardzo przyjemne. No teraz sporo rodzynek, jest słodko, ale troszeczkę wytrawnie, tak winnie. Bardzo fajny dom. Z jednej strony mamy te przyprawy, te goździki, cynamon, ale jest też taki klimat troszkę cięższy, który mi się bardzo podoba. Dobrze. Wrócę do Amrut na lewą stronę. No tutaj mamy tylko wyłącznie Oak Barrels, prawdopodobnie ex-bourbon. Tutaj mam teraz więcej świeżości, troszeczkę bardziej teraz odczuwam alkohol tutaj na nosie. Oj, teraz pięknie, ananas, cytrusy. No ten jest taki waniliowo-cytrusowy, ananas, banan, bardzo jasno owocowy i mnóstwo tropikalnych owoców, słodko-kwaśnych. Jeszcze raz powącham sobie Indrii. To powiem tak, jeśli chodzi o nos, obie pachną bardzo fajnie, obie pachną apetycznie, że ma się ochotę je skosztować, pachną świeżo, pachną letnio, pachną bardzo owocowo. Jednak Indrii podchodzi mi na nosie bardziej. Być może i ze względu na to, jakie są te użyte beczki, niemniej obie whisky są w tym samym segmencie cenowym i są, jakby nie było, bezpośrednią konkurencją dla siebie. I chociaż mają różny wetting, mają różną maturację, jednak pytanie, czy obie warte są tego, aby je kupić? Albo jeśli miałbym ochotę na jakąś whisky z podstawy korężu, z indyjskiej destylarni, to która z nich jest lepsza? No dobra, odstawię ten kieliszek i zaczniemy testing od lewej strony. Sprawdźmy, jak jest na języku. Jest fajnie, jest dobrze. Jest bardzo, bardzo owocowo. 46% jak najbardziej fajnie się pije. Mnóstwo owoców. Mam mango, dojrzałe, bardzo dojrzałe mango. Mam ananasa, mam melona, mam sporo wanilii, ale jest i troszkę dębu, troszeczkę imbiru i bardzo fajnie, że jest.
No powiem tak, bardzo owocowa bomba z tropikalnymi owocami, ale na finiszu bardzo fajna, bardzo przyjemna whisky, która przypomina mi poniekąd szkocką whisky. Ten finish jest owocowy, ale już nie tak słodki. Jest zbożowy, jest taki słodowy. Mam troszeczkę dębu, troszeczkę pieprzu. Bardzo przyjemnie. No bardzo fajna whisky. No teraz pięknie. Już nie tak owocowo, jednak bardziej słodowo teraz. Troszeczkę miodu, więcej słodu i pachnie teraz bardziej szkocko. No bardzo fajna whisky. Może jednak zrobię tak, że zrobię sobie jeszcze drugiego łyka tej whisky i dopiero potem przejdę do Indrii. Nie będę skakał lewo-prawo, tak aby zobaczyć, jak odbiorę tą whisky po drugim łyku. Ok. Przy drugim łyku mam więcej tej słodowości, więcej dębu, mam troszeczkę imbiru i pieprzu. Jest nieco ostrzej, nieco pikantniej, ale bardzo przyjemnie. Więcej cytrusów, pomarańcza, skórka z pomarańczy, dojrzały melon, już nie tak bardzo mango. No co powiedzieć krótko, fajna, pijalna whisky. Dobrze, odłożę ten kieliszek, przepłukam sobie usta i przejdę do Indrii. Dobrze, przejdźmy teraz na prawo do Trini, Three Woods i sprawdźmy, jak smakuje Indrii. Na nosie ona mówi do mnie. No tu jest inaczej, tu jest inaczej. Tutaj te beczki, przypuszczam, że to były dobre beczki i odcisnęły swoje piętno na tej whisky. Bardzo fajnie, sporo czekolady, sporo ciemnej czekolady, jest czerwono owocowo, mam suszone owoce, mam daktyle, mam figi, mam również posmak tych podsmażanych na patelni na maśle śliwek, węgierek. Jest i słodowo, jest i coś z cytrusów i troszkę tropikalnych owoców. Przypuszczam, że ten destylat również jest tak świeżo owocowy, z tropikalnymi owocami, jak po lewej stronie. Jednak myślę, że były to aktywne beczki i zrobiły swoją robotę. No teraz bardzo wyraźnie czuję wanilię i czerwone owoce i te suszone owoce. Ale bardzo przyjemnie, klimat takich żółtych traw. No i teraz bardzo owocowo, taka soczysta, bardzo słodka brzoskwinia. Bardzo fajny dąb. Teraz i na nosie czuję teraz czekoladę. Ciemną czekoladę. Przyprawy. Cynamon, goździki. No mam tutaj też i troszeczkę mango. Nie tak intensywnie jak tutaj, ale mam. Dobrze. Zrobię drugiego łyka Indrii. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Dużo się teraz dzieje z przodu, na przedniej części języka. Jest fajnie słodko,
a jednocześnie fajnie wytrawnie, tak winno wytrawnie, bardzo mi się to podoba. Świetny PX, bardzo fajny dąb z tego PX-a, fajne przyprawy, jest wytrawnie, jest i słodko, ale i wytrawnie i mam wrażenie, że nie mam tyle słodyczy tutaj, co w Amrut. Mam karmel, mam toffee. Poza tym karmelem mam bardzo fajny dąb i sporo czerwonych owoców, ale te owoce nie są zbyt słodkie, raczej wytrawne. Powiedziałbym, że żurawina. Na finiszu gorzka czekolada, ale bardzo przyjemna. Taki lekki posmak kawy. Mamy gorzką czekoladę i kawę, czyli mokę. Są i suszone owoce i troszeczkę cynamonu. Bardzo fajny, przyjemny, stonowany, lekko wytrawny, dębowy finish. No ta whisky podchodzi mi bardzo. Przejdę jeszcze raz na lewo do Amrut i skosztuję teraz Amrut bezpośrednio po tym, jak skosztowałem Indri, Trini. No ale trzeba powiedzieć, no tu jest pięknie. Tu jest jasno owocowo, świeża wanilia, bardzo słodka wanilia. Jak miał taki budyń waniliowy i do tego mnóstwo ananasa, tropikalnych owoców, które są i słodkie, i kwaśne. Taka świeżość, taka lekko ziołowa świeżość. No mam wrażenie, że tutaj mam lato w pełni, taki słoneczny dzień. No pięknie, pięknie. Dobra, zrobię sobie łyka tej whisky. No jest fajnie, no jest fajnie. Nie jest może tak słodko na języku jak na nosie. Jest troszeczkę bardziej słodowo-dębowo, tak oldschoolowo, jeśli mogę tak to określić. Teraz ten ananas. Teraz to mango. Oj, oj. Mango pierwsza klasa. Bardzo mi to podchodzi. Jest troszeczkę więcej tanin tutaj. Czy mogę powiedzieć, która z nich jest młodsza czy starsza? Absolutnie nie. Uważam, że zarówno tutaj, jak i tutaj alkohol jest fajnie ułożony. Mamy tutaj prawdopodobnie, nie wiem, 3, 4, 5-letnie whisky, ale wypadają świetnie i na nosie, i na języku. Czy mógłbym powiedzieć 1, 2? Prawdopodobnie nie. Chociaż nie wiem. Powiem tak. Na mój gust, jeśli miałbym kupić jeszcze jedną butelkę, to kupiłbym Indri. Ale zanim przejdę do podsumowania, albo dobra, zróbmy już od razu podsumowanie. Po pierwsze, zapomniałem w ogóle o prezentacji. Muszę o tym wspomnieć. No muszę. Bo Amrut, jak dla mnie, wygląda paskudnie. Przepraszam. Ale absolutnie nie trafia w mój gust. Te kolory przypominają mi raczej musztardę, a ta puszka, przypomina mi, nie wiem, lata 80. Tu jeszcze był taki papier, to było wyścielane papierem, ale ten papier musiałem usunąć, bo niestety, ale nie pachniał zbyt ładnie. Na szczęście zapach się ulotnił. I to nie tylko w tym Amrucie, mam również inne whisky z Amrut i musiałem ten papier, że tak powiem, wyciągnąć. Z jednej strony fajnie, taka metalowa, no nie wiem jak to się mówi tutaj, grawerowana, wyżłabiana, sorry, brakuje mi teraz słowa. 1000 medali tutaj, zresztą tutaj też. Każdy z nich, że tak powiem, każda z tych whisky pręży swoje piersi, kto ma więcej medali. No dobra, zostawmy to. Niemniej, wracając do tego, kolor nie podoba mi się. Ta puszka, ten dźwięk przypomina mi lata 80. Na szczęście moi rodzice tego nie robili, ale odwiedzałem moje ciotki. No dobra, ciotki też nie. Nie chcę nikogo tutaj wymieniać, ale kojarzę domy, domostwa czy moich znajomych. No dobra, kurczę, bez danych osobowych, ale kojarzę takie domy, że były takie domy, w których ludzie po prostu zbierali puste puszki, nie wiem, po paluszkach, po jakichś słodyczach, po czymkolwiek i właśnie to opakowanie, przypomina mi to opakowanie z lat 80. Po prostu, gdybym miał kupować tą whisky ze względu na opakowanie, nigdy w życiu nie kupiłbym tej whisky. Naprawdę.
Jeśli popatrzę na prawo, oczywiście ta destylarnia istnieje od 1948 roku. Whisky tworzą od 2004 roku, więc to jest destylarnia, która ma już jakąś tradycję. Tutaj mamy zupełnie nową destylarnię, która musi się przebić na rynku. Nie wiem, czy europejskim, światowym, ale na pewno na indyjskim i robi to na pewno prezentacją. Jeśli popatrzę na tą butelkę, patrzę w kamerę i powiem Wam szczerze, kamera tego absolutnie nie oddaje. Absolutnie ta kamera nie oddaje tego, jak ta whisky zarąbiście wygląda. Ta butelka w ogóle jest wyższa, nawet nie wiem, czy będzie mi pasowała na półkę. Mam nadzieję, że któreś z tych półek są wyższe. A zresztą mam tutaj i tutaj jeszcze miejsce, gdzieś tam się miejsce znajdzie. Świetne, grube dno. Po prostu jak już ją trzymasz w ręce, to wiesz, że masz coś porządnego. Że to nie jest tanie. Po prostu wygląda zarąbiście. Szkoda, że nie oddaje kamera tego w pełni. Mamy normalną, klasyczną tubę, oczywiście tutaj również 1000 orderów i oznaczeń. Bardzo fajnie opisana, od razu pisze, jaka jest maturacja, możemy się więcej doczytać tutaj na tym opakowaniu. Również od razu napisane, że nie mamy filtracji na zimno i jest to naturalny kolor. Tu trzeba się doczytywać. Jak najbardziej prezentacja po stronie Indii, ale nie dla opakowania kupujemy whisky, również i ja, chociaż to opakowanie bardzo, bardzo mi się podoba. A zresztą nie tylko tej whisky z Indii, również innych. No dobra, to podsumowując, jeśli chodzi o prezentację, punkt dla Indii, ale nie dla opakowania kupujemy whisky. Dobra, smak i zapach. Zarąbisty, zarąbisty. No są to whisky za około 30 euro i w tym przedziale cenowym jak najbardziej. Jeśli miałaby kosztować 40 czy powyżej 400 euro, myślę, że sobie bym odpuścił. Niemniej jest to świetna odmiana, a tym bardziej jeśli chodzi o porę roku na lato, jak najbardziej. Owocowe bomby, szczególnie tutaj po lewej stronie, jak najbardziej na lato. A z drugiej strony, tak jak już powiedziałem, fajna odmiana od szkockiej whisky, a ta bardzo fajny efekt. Po prostu te beczki dają taki efekt szkockiej whisky, a destylat jest taki indyjski. Jeśli chodzi o smak i zapach, jak najbardziej obie te whisky się bronią. Uważam, że to są bardzo fajne, pijalne, świeże, owocowe bomby, które jak najbardziej nadają się na lato i myślę, że cena i jakość jak najbardziej tutaj pasuje. Możemy oczywiście się upierać przy tym, że nie mamy deklaracji wieku, ale skoro mają podatek od aniołu w wysokości 10 do 12% na rok, to gdyby chcieli taką whisky poleżakować 12-15 lat, to nie wiem, ile by w tej beczce zostało i ile musiałaby kosztować. Ale czuć to, że te whisky, pomimo tego, że są młode, bo prawdopodobnie mam 4, być może 5 lat, a być może nawet i 3, absolutnie nie czuję tego na nosie i smakują tak, jak 10 czy 12-letnie szkockie whisky. Czy polecam te whisky? Tak, polecam te whisky. Jest to bardzo fajna, ciekawa, egzotyczna odmiana. Jeśli lubisz świeże owoce, tropikalne owoce, ex-bourbon, Amrut będzie dla Ciebie. Jeśli chodzi o opakowanie, absolutnie prezentacja do mnie nie przemawia, ale smakiem i zapachem jak najbardziej się broni. Jeśli chodzi o Indri, Indri mówi do mnie jak najbardziej. Czy mogę powiedzieć, że Indri smakuje mi bardziej niż Amrut? Nie powiem tego tutaj w tym momencie. Przyznaję dzisiaj po prostu klasyczny remis 1-1. No i nie ukrywam, że jest to pierwszy odcinek z 3 odcinków, kiedy będę porównywał whisky z tej destylarni. Dobrze, będę już kończył i mam nadzieję, że podobał Wam się ten film, takie coś innego. I dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że podbijacie moje filmy, że lajkujecie moje filmy. Dziękuję za Wasze wszelkie komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!